Siemanko, nie masz komputera stacjonarnego, jedynie laptop, a lubisz sobie czasem pograć, a może właśnie kupiłeś nowego laptopa i mimo dobrej specyfikacji, jakość rozgrywki, że tak powiem, dupy nie urywa. Klatek jakoś mało, jakoś tak głośno, jakoś tak gorąco. Mam dla Ciebie kilka porad, takich tipsów, które dla progracza w Quake 3 Arena mogą wydawać się śmieszne, ale dla nowego mięska armatniego w LoLu mogą wydać się przydatne. Zapraszam na film. Pierwsza rzecz, czyszczenie laptopa. Po pierwsze, jak już jesteś posiadaczem laptopa od jakiegoś czasu i zauważyłeś, że wydajność znacząco spadła, zaczęło być głośno, to zastanów się, czy kiedykolwiek czyściłeś swojego laptopa. W bardzo wielu przypadkach zapchane kurzem łopatki wentylatora, jak również wypełnione nimi żeberka radiatorów i wylotów powietrza skutecznie blokują cały system chłodzenia. A jeżeli ciepło nie ma jak być odprowadzone, to temperatury układów i graficznego i procesora będą rosły. Wentylatory będą jeszcze szybciej się kręciły, a hałas będzie jeszcze większy. I o ile wysoka temperatura układu w laptopie to nic dziwnego, o tyle trzeba sobie rozróżnić grzanie się od przegrzewania. Bo niedrożny układ chłodzenia doprowadzi do przegrzania układu, a ten, aby się nie uszkodzić, będzie trotlował. A co to jest ten throttling? Thermal throttling jest to właśnie takie działanie obronne układu graficznego lub procesora, polegające na obniżeniu taktowania układu w celu zbicia niebezpiecznie wysokiej temperatury. A jak zapewne wiecie, im niższe taktowanie układu, tym niższa wydajność w aplikacjach czy grach. A nie po to kupowaliśmy wydajniejszy, nowszy układ graficzny i procesor, aby działał na 70% swoich możliwości. Tak więc regularne czyszczenie swojego laptopa to bardzo ważna sprawa. A jak często czyścić? To zależy od warunków, w jakich go używacie. U mnie po pierwszym roku użytkowania nadal układ chłodzenia był w miarę czysty. Musicie sami sobie ustalić terminy przeglądów okresowych. Aha! Raz na 2, może 3 lata, jak intensywnie używacie swojego laptopa, możecie wymienić pastę termoprzewodzącą na procesorze i grafice. Na kanale mam film, w którym to pokazuję, jak robię to na swoim sprzęcie. Zachęcam do obejrzenia. Kolejna porada na liście to aktualizacje. Jeżeli jesteście posiadaczem nowszych sprzętów, to pamiętajcie, że aktualizacje teraz to nie to, co aktualizacje 10-15 lat temu. Wiele nowoczesnych układów graficznych, procesorów, płyt głównych, a nawet dysków półprzewodnikowych wymaga aktualizacji oprogramowania, gdyż poprawiają one z reguły jakieś parametry ich pracy. Aktualizacje systemów Windows mogą na przykład wgrać Wam łatkę, która jak w przypadku Windows 11, jak dobrze pamiętam, rozwiązała duży problem z wydajnością Ryzenów. Jest o tym kilka filmów na YouTubie już. Karty graficzne otrzymują również aktualizacje sterowników, które często poprawiają wydajność w grach. Nierzadko jak wychodzi nowa gra, nowy tytuł, to chwilę później jest jakiś nowy sterownik do GPU, który optymalizuje w jakiś magiczny sposób pracę karty graficznej w grze. To samo tyczy się aktualizacji BIOS-u czy dysku SSD. Aktualizacje BIOS-u mogą usprawnić ich działanie, a to wpływa na jakość pracy i rozgrywki. Ale żeby nie było tak różowo, aktualizacje, szczególnie Windowsa, domyślnie są ustawione w automat. To znaczy, że jak odpalisz laptopa i włączysz grę, to Windows może sam się zacząć aktualizować, a to będzie zżerało niepotrzebnie zasoby Twojego systemu. Tak więc aktualizuj komputer, jak przeglądasz internet. Ustaw sobie w usługach, aby na przykład Windows Update uruchamiany był przez Ciebie ręcznie, a nie automatycznie. Tylko nie zapomnij o aktualizacjach. Nie blokuj wentylacji. Niby nic, a jednak laptop, mimo swojej mobilności, nie lubi być kładziony gdzie popadnie. Każdy laptop ma w swojej dolnej części obudowy takie kratki, którymi zasysa powietrze potrzebne do schłodzenia układu. Z reguły wywiewy tego gorącego powietrza znajdują się z boku lub z tyłu obudowy. Jeżeli zamierzasz oglądać filmy leżąc na łóżku, a laptop spoczywa na Twojej kołdrze, to oprócz szybszego zapchania układu chłodzenia przez kurz, raczej nic się nie stanie, ale jak chcesz sobie pograć, to już po kilku chwilach możesz odczuć throttling, o którym to mówiłem w punkcie pierwszym. Wynika to z tego, że choć maszyna jest nowa i świeżo po czyszczeniu, to leżąc na podłożu, które blokuje wloty i wyloty powietrza, będzie się grzała. Mimo sprawnego układu chłodzenia ciepłe powietrze nie ma jak opuścić obudowy i robi się w środku mały piekarnik. Sprawdź pamięć RAM.
Kupiłeś laptopa, masz 4 albo 8 GB pamięci RAM, odkręć obudowę, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że masz tą pamięć w jednej kości. Już nie chcę mówić, że na dzisiejsze standardy laptop z 8 GB pamięci RAM to jest minimum. Nawet do przeglądania internetu, gdzie Chrome potrafi zjeść kilka gigabajtów RAMu. Ale jak jest 4 GB pamięci RAM, o zgrozo. Ale wracając do wątku głównego, z reguły producenci wkładają jedną kość pamięci nawet o pojemności 8 GB, gdyż wychodzi to taniej jak dwie po 4 GB. A jedna pamięć 8 GB będzie dużo wolniejsza od dwóch kości po 4 GB. Wynika to z tego, że dwie kości będą pracowały w trybie Dual Channel. Polega to na podwojeniu przepustowości przesyłu danych pomiędzy kontrolerem pamięci a pamięcią RAM. Technologia Dual Channel wykorzystuje dwa 64-bitowe kanały, co razem daje magistralę o szerokości 128 bitów dla przesyłu danych pomiędzy pamięcią RAM a kontrolerem pamięci. I takie połączenie dwóch kości na pewno da Wam sporego kopa w grach. Oczywiście nie można wrzucić byle jakich pamięci, aby pracowały w trybie Dual Channel i tak do 4 GB nie możesz dołożyć kości 8 GB, a do 8 GB nie możesz dołożyć 16. Kości muszą mieć przynajmniej taką samą wielkość, a jeżeli będą różniły się prędkością, na przykład mamy 2133 MHz, a dołożymy 2600 MHz, to pamięci automatycznie dostosują swoją pracę do najwolniejszej kości. O tym również mam film na kanale. Polecam serdecznie. A dodatkowo zachęcam do subskrybowania kanału, będzie mi bardzo miło jak dacie łapkę w górę, jeżeli film do tej pory Wam się podoba i jedziemy dalej. Zintegrowana grafika. Większość, jak nie wszystkie laptopy, mają karty graficzne zintegrowane w procesorze, jak również dedykowane układy np. GTX-a, RTX-a, coś ze stajni Nvidia albo Radeona. Jeżeli z jakiegoś powodu widzisz, że jedna gra działa super płynnie, a druga ledwo klatkuje i za cholerę nie możesz dojść, dlaczego tak się dzieje, to sprawdź w swoim systemie, czy aby na pewno ta gra odpalana jest przez grafikę dedykowaną, a nie zintegrowaną. Powinieneś to mieć w ustawieniach swojego laptopa lub w programie zainstalowanym przez producenta. Jakiś Intel ustawienia graficzne czy inne oprogramowanie Nvidia lub Radeon. Możesz nawet kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę gry i zobaczyć, czy masz opcję uruchom z układem graficznym i tu będziesz miał wyświetloną grafikę zintegrowaną oraz dedykowaną. Ogólnie oprogramowanie Nvidia, Intela czy Radeona powinno samo rozpoznać, jaka aplikacja powinna być uruchomiona przez jaki układ. Ale to tylko elektronika, która może się mylić i tak możesz odpalić odtwarzacz wideo używając RTX 3060, a już Fortnite klatkuje, bo włączony jest z Integry. Granie na baterii. Laptopy z reguły mają takie ustawienia działania systemu, tak zwane plany zasilania, jak zrównoważony, oszczędny, wydajność. Ich omawiać nie będę. Jednak warto zaznaczyć, że w momencie podłączenia laptopa do gniazdka zasilania, czyli działanie na prądzie ze ściany, a działanie na baterii to dwa różne światy. To, co łączy te dwa modele pracy laptopa, to to, że w obu z nich dostępne są te same plany zasilania. Pozornie te same. Otóż jeżeli grasz na baterii i nawet masz ustalony plan zasilania na wydajność, to jest to dużo gorsze rozwiązanie niż granie, będąc podłączonym do prądu na tym samym planie. Niby logiczne, ale dla nowych użytkowników laptopów może się wydawać, że skoro domyślny plan zasilania podczas pracy na baterii to oszczędny, to jak włączą tryb wydajny, czy turbo, czy power, to oczywiście szybciej im zje baterię, ale laptop będzie działał tak samo jak pod prądem. Błąd. Praca laptopa na zasilaniu bateryjnym to nierzadko nawet o połowę niższa wydajność jak przy podłączeniu do kontaktu. Sprawdźcie sami, jak mi nie wierzycie. Podłączając laptopa do prądu możecie zyskać drugie tyle FPS-ów, a nawet i jeszcze więcej. Tak więc jak urządzacie sobie wieczorne party przed laptopem z zamiarem godzinnego katowania GTA 5, to wepnijcie sobie ten czarny drut w laptopa i cieszcie się pełną mocą waszego sprzętu. I ostatnia rada na mojej liście. Nie zawsze nowsze znaczy lepsze. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonów komórkowych, co roku wychodzi nowy model. Podobnie w przypadku laptopów, komputerów stacjonarnych, co roku wychodzą nowsze wersje, nowsze modele procesorów, kart graficznych. I o ile jeszcze laptopa, który jest na 5., 6. generacji procesorów, ma jakiegoś GTX 950 albo GT 940M, to wymiana na i7, 11 czy 12 generacji oraz RTX 3060 lub wyżej przyniesie Ci zauważalny skok rozgrywki.
Ale jeżeli masz zamiar zmienić swojego laptopa tylko dlatego, że wyszła nowsza wersja i aktualnie posiadasz i5 10. generacji oraz dajmy na to GTX 2070, to przesiadka musi być naprawdę dobrze przemyślana. Sprawdź sobie w porównaniach, których na YouTubie jest pełno, czy ten skok o te 10% jest wart inwestowania tych tysięcy w nową maszynę. Bo może się okazać, że teraz sprzedasz swojego dwuletniego laptopa za 2000 zł, dołożysz kolejne 4 i kupisz za 6 na 8-rdzeniowym Ryzenie plus na przykład RTX 3060, a w rzeczywistości zyskałeś te 10 czy 15 klatek, które przy klatkarzu 80 i skoku na 95 na 100 klatek tak naprawdę nie robią Ci kompletnie żadnej różnicy, a taki Cyberpunk jak pracował na tych 30 klatkach, to teraz pracuje na 37. Reasumując, nie zawsze zmiana na nowszy model jest opłacalna. Warto zawsze sprawdzić poradniki, porównania, benchmarki konkretnych sprzętów, aby nie stracić pieniędzy, bo przyrost mocy może być bardzo mały. No i to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Na razie, cześć!